Tym razem wyruszamy do niezwykłej wioski Kampong Phluk, położonej na wodach jeziora Tonle Sap. To tak zwana wioska na palach, gdzie domy wzniesione są na wysokich słupach, a życie mieszkańców toczy się między wodą a drewnianymi kładkami. Podczas tej wycieczki zobaczymy codzienne życie mieszkańców, odwiedzimy lokalną szkołę, wyruszymy w rejs łodzią po okolicy, a także zajrzymy na farmę krokodyli. No to w drogę! Restauracja Bakong w Siem Reap z klimatyzacją, z Wi-Fi, restauracja i kawiarnia, także dziś jemy obiad w lepszym lokalu, chociaż ceny nadal są całkiem przystępne. Wybieramy się na wycieczkę, więc postanowiliśmy zjeść nie na ulicy, ale w trochę bardziej takim higienicznym miejscu. Do obiadu zamówiliśmy sobie oczywiście też piwko, tym razem Angkor, ale w wersji takiej ciemniejszej. Zobaczymy, czy będzie dobre, jeszcze takiego nie próbowaliśmy, jest mocniejsze zdecydowanie też. I w gratisie takie jakieś dziwne chipsy, trochę to przypomina jakąś cebulę, czy nie wiem co. Zobaczymy. Pachnie dobrze, jak chipsy. Także za chwilę będziemy próbować jedzenia i życzcie nam smacznego. No, powiem wam, że daleko mu do Guinnessa, bo to jest stout, tak jak Guinness, ale jest całkiem smaczny. Także okej, polecam. Dziś na obiad jemy Stir Fried Spicy Holy Chicken, tak się nazywa to danie po angielsku. Jest to mięso z kurczaka, ja zamówiłem sobie kurczaka, Rafał ma wersję z krewetkami i tu w składzie są różne warzywa. Jednym z głównych składników jest bazylia i papryczki chili, także danie jest na ostro. Do tego podawany jest też ryż. Dobra, to próbuję. Czuć te papryczki, jest dosyć ostre, pali w gardło. Ten ryż trochę jest bez smaku, w ogóle tak jakby go nie solili. Ale całe danie mi smakuje ogólnie. Także pomimo tego ryżu uważam, że jest spoko. Może tu nie solą ryżu? Kto to wie? Jeżeli ktoś nie widział nigdy, jak rośnie ryż, to właśnie tak. Tu za mną widzimy pola ryżowe, na których pasą się bawoły. Okay, so and right now so we are right here for the Floaty village, but they mostly so original the name Kampong Phluk village, and also the people that are living here also 900 family and 3,500 people, and also 100% they build in their house by wood, and also 100% so they live with the fishing and also travel on the boat.
In the August to November in the water flooding here, so the some place 2 or 3 meter deep. But during the water flooding in the village, so all the people they move for the motorbike upstairs together, and also they use on the boat everywhere also by boat. And when the dry season, the water flowing back to Tonle Sap because from here to the lake 1 kilometer. And here also you can look the house. Why the building the house is like higher and also like the second floor? Because when the water flooding in the first well, and also one house maximum 3 family, and one family so 3 or 4 people. And this village also 100% of the children, so they are living with the grandmother and also for the grandfather, because the parent is busy with the fishing. The people here they working is very hard. And this village we are start from 1221. So when some people here die, so they not burn the body, but they flowing the body in the lake because they pray for Hindu religion. But right now the people they not flowing the body, so they change Hindu to the Buddhist. When some people right now die, so they burn the body with the firewood and the Pagoda Island. Yes. Okay, thank you so much. When we arrive in the lake, I will tell you more information. Thank you so much. Thank you. Why they do this like this? Because same family. Okay. Yeah, when the same family they do that. Yes. Dziękuję. Hot, hot. Banan smażony. Nie na pana. Smaczny. No to jest banan otoczony takimi jakimiś ziarnami ryżu z czarnym sezamem i to jest jakoś zapiekane Rewelacja. i w taki liść chyba bananowca owinięte. Bardzo smaczny. Banana dessert. This is fried banana dessert. To jakiś taki gość. Ja chyba nie chcę tego. Nie no, thank you. Very tasty. No, no. Just... I tu niestety mikrofon chwilowo odmówił posłuszeństwa, więc opowiem wam, co się dzieje. Nasz przewodnik kupuje tradycyjny khmerski deser, hek ktis. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. To ciepłe, słodkie mleko kokosowe z kawałkami banana. Smakuje naprawdę przyjemnie, choć dla niektórych może być trochę za słodkie. Ja próbuję, a Rafał woli odpuścić, obawiając się o żołądek. Kontynuując spacer główną ulicą wioski, dochodzimy do miejsca, gdzie możemy przyjrzeć się pracy mieszkańców nad sieciami rybackimi. Nagle zaczyna padać deszcz. Chowamy się pod jednym z domów na palach, obserwując, jak życie w Kampong Phluk toczy się dalej, mimo kapryśnej pogody.
Trochę przestało padać, jeszcze lekko kropi, także wyszliśmy z ukrycia i idziemy dalej. Zobaczymy, co teraz nas czeka w tym miasteczku. Widzimy, jak pani buduje łódź, raczej reperuje może. Dużo fryzjerów tu jest na tej ulicy. Pagoda here in the temple, the pagoda. So they built it from 1221 for Buddhist religion. When some people here die, so they burn the body here. And this is island. And even though the water flooding in the village, but this pagoda is not flooding the water here also. You can see the pictures on the wall. It means the story of the Buddhists. And also like the green color, the face of bird and the body like man, it means a symbol of the Hindu for the Garuda. Here also, yes. And this island, no water. Yes. Huh? There's another jet. Teraz wchodzimy do szkoły. Zobaczyć, jak wygląda klasa tutaj. Trên con kia cho đi nước. Học con trai. I am a teacher too. I am a teacher. Yes. Yes, teacher. Hôm nay là nói không gì. Thôi từng on luôn. Thôi từng on, ở miền Nam on mùi thì không. Like 49 students, and for the girls, 22. And this Cambodian language. And it's like a water drink for everyone together. Yes. What's your name? Nice to meet you. Your English is good. Good work. Sorry. Hello! Hi! Bye bye. Right? Nice to meet you. Okay, be careful. Tak wygląda szkoła z zewnątrz. And also when Przewodnik mówi, że jak wysoki stan wody jest, to wtedy dzieci przypływają do szkoły małymi łódkami. Bo szkoła również jest, w zasadzie jej parter jest pod wodą. Już będziemy wsiadać na łódkę.
Nadal grzmi, ale chwilowo nie pada. Miejmy nadzieję, że na łodzi nas nie złapie deszcz. Ślisko. Błoto. Tu ktoś się kąpie nawet. A raczej robi coś przy łodzi. Może cumuje. Jesteśmy na farmie krokodyli. No dobra, chodźmy zobaczyć. Nie chciałbym tu wpaść. A oni do restauracji hodują, czytałem. Aha, czyli to są krokodyle takie hodowlane na jedzenie. Tak słabo. Ja nie wiem, jak one wysoko potrafią skakać. A tu z góry jeszcze można. Mi to szkoda tych krokodyli. Nie lubię tego typu miejsc, szczerze mówiąc. Tym bardziej jak już wiem, że są na jedzenie hodowane, to tak jakoś aż ich szkoda. W takiej ciasnej klatce siedzą. Nie popływają tu sobie. No nie popływają. Tak wygląda klatka, tak, w której siedzą krokodyle z góry. Fajny widok stąd. Tutaj widać pytona. Siedzi w klatce, tak samo biedny jak i One tu krokodyle. żyją? Trzeba by spytać. Ale jest też jakaś jaszczurka. Co to jest? Tak, taki waran mały. Jakiś waran. Teraz siedzimy tutaj w barze właśnie przy tej farmie krokodyli i w menu, które nam dali, jest też smażone mięso krokodyla z ryżem. Koszt to $10. Więc jeśli ktoś by miał kiedyś ochotę tutaj go spróbować, to może liczyć właśnie na świeże mięso krokodyla. Ja nie spróbuję. Nie wiem, to szkoda mi tych krokodyli przede wszystkim. No i siedzimy sobie nadal tutaj na tej farmie krokodyli. Ja na razie zamówiłem piwo, nie będziemy nic jeść, ale korzystając z okazji chciałem Wam pokazać, że tutaj za mną zaczyna się las namorzynowy. Ten pływający las słynny.
i można sobie wykupić tutaj dodatkową wycieczkę, żeby popłynąć łodzią w głąb tego lasu i koszt takiej wycieczki to $5. Wszystkie te produkty są wykonane z prawdziwej skóry krokodyli. Tu różne wyroby, też jakieś łapy, zawieszki i jaja krokodyla, też na sprzedaż. Możemy też tu zobaczyć ryby, też stłoczone w ciasnym akwarium. Pewnie niebawem zostaną zjedzone. Ale są też takie malusieńkie krokodylki. I też szkoda, bo też pewnie zostaną zjedzone. Tu widać, jakie ryby występują w Kambodży. Powiem wam, że nie jestem zwolennikiem tego typu miejsc. Nie lubię, jak ogląda się zwierzęta w ciasnych klatkach, takie stłoczone. Najbardziej lubię oglądać zwierzęta na wolności, ale nie miałem wpływu na to, że akurat trafiliśmy tutaj, bo wycieczka, którą wykupiliśmy, miała to w programie, więc przywieźli nas tutaj i jesteśmy. Więc skoro już tu jesteśmy, to pokazałem wam kilka tych rzeczy, jak to wygląda, w jakich warunkach są trzymane te zwierzęta, co nie znaczy, że to pochwalam. No, płyniemy na jezioro, zobaczyć, co tam ciekawego będzie, jakieś może super widoki. No, olbrzymie jest to jezioro, zupełnie nie widać drugiego brzegu. Z tego, co się dowiedziałem, jest to największe jezioro w Azji Południowo-Wschodniej, więc no, musi być gigantyczne. Podobno obszar jest tak duży, że zajmuje 1/7 obszaru całej Kambodży. Oczywiście wielkość jeziora zmienia się w zależności od tego, czy jest pora deszczowa, czy nie, bo w porze deszczowej, jak dużo pada, no to jezioro staje się dużo większe i głębsze. Okay. So Tu teraz nasza łódź jest przywiązana do takich patyków na środku jeziora i czekamy na zachód słońca, żeby go tu podziwiać. to Laos over there, and this Thailand. Yes, make my way. It's Thailand here, and over here also the Vietnamese. You can see the tower. 1, 2, 3 towers. It means the border of the Mekong River, and also to the Phnom Penh capital border, 375 kilometers. And this lake here also, from the August to November, so the water here is like 18 meter deep, and also bigger lake, more water clean. And this lake here also, and mostly so 75% catfish and 25% shrimp. Even though we are started the crocodile farm in the floating restaurant, but normally so in the lake, and also for the mangrove forest, no crocodile will. The crocodile from the mountain there. And over here also the name of Phnom Krom. From here to over there, so 65 kilometers. And from the mountain to the city, 12 kilometers. And over here, so the bigger crocodile farm. And the owner and the restaurant, so they buy the baby crocodile from there. And also they keep inside the cage. When the crocodile grow up around 5 or 6 years, the owner in the restaurant, so they cutting the crocodile meat, support tourists for eating. And over here also, you can see it. With the sunset over there to the Battambang province in the border, so 292 kilometers. So we had a time like 8 hours by boat,
3 hours by bus. And from here to the Mekong River or the Phnom Penh capital border, 375 kilometers, 20 hours by boat and also 8 hours by bus. Yes. Thank you so much for listening our explaining. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Yes. Okay. Enjoy the sunset. Yes. No i odpływamy. Niestety niebo jest zbyt zachmurzone, żeby było widać ładny zachód słońca, także postanowiliśmy wracać wcześniej. Hello. What is it? Ah, shrimp. Yes. To są krewetki, które tu poławiają. លើកពីម៉ោងហ៎ មកយកទៅដឹងស្រួយហើយ តាអត់ទៅទៅយក Yes. ទៅ Shrimp. How do you say shrimp? In Cambodia, kerapus. Katapul. Kerapus. Cambodia is it kerapus? Katapul. Yeah. Okay. Floaty village kerapus. Katapul. Yeah, from the lake. Hello. I forgot hello in Dạ này. បាយងប់ផងឡើយទៀតមកបែអោណាហេអោណែ On the gas. អូនណាបងអូន Mana ini? អូអត់ទេពូមាន Ty តែ chcesz jeść? បាល់មកទេ koniecznie ryba. Chciałbym podsumować pobyt w pływającej wiosce. Byliśmy bardzo zaskoczeni tym, jak było fajnie, bo naczytaliśmy się wcześniej różnych komentarzy, niezbyt pozytywnych, ale zdecydowaliśmy się pojechać. Pierwotnie mieliśmy też jechać sami, po prostu tuk-tuka wynająć, podjechać tam, ale wzięliśmy wycieczkę z hotelu. Znaczy hotel ma podpisaną umowę z agencją i muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę warto było pojechać z licencjonowanym przewodnikiem. Naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się na temat tej wioski, ludzi, którzy tam żyją. Także polecam, naprawdę świetna wycieczka, zdecydowanie warto. Koszt tej wycieczki to był $18. Wyjeżdżamy już ze Siem Reap i ruszamy na drugi koniec kraju, do Phnom Penh. Po zakwaterowaniu w hotelu wyruszamy na zwiedzanie stolicy. Zobaczymy Pałac Królewski i odwiedzimy pagodę Wat Phnom Dom Penh. Na koniec dnia zajrzymy na słynny nocny market pełen kolorów, zapachów i lokalnych smaków. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.